No siemanko, dzisiaj przychodzę do Was z materiałem, na który pewnie czeka większość z Was i chodzi tutaj oczywiście o sprawę z AlphaCool Apex Stealth, czyli najnowszy wentylator od AlphaCoola, który wywołuje niemałe emocje już przed samą premierą. Pewnego czasu zostałem dosłownie zasypany wiadomościami od Was, że AlphaCool wydaje nowy wentylator, który jest rewolucyjny, w ogóle zamiata wszystko, Noctua może się pakować i zmiatać. Szczerze, ja o tym wentylatorze w ogóle nie słyszałem, ale okazało się, że on już został zaprezentowany na targach, a jakiś czas temu na portalu Igor's Lab pojawił się test i ten test właśnie spowodował tą całą ekscytację, ponieważ według tych testów Igora ten wentylator po prostu wymiatał w każdym teście, był niesamowicie cichy i tak naprawdę Noctua już, czy Be Quiet, Silent Wings Pro 4 nie miały czego szukać. Z wykresów od Igora mogliśmy wyczytać na przykład informację, że Apex przy 2000 obrotów na minutę generuje taki sam poziom ciśnienia akustycznego jak Noctua przy 700. Wiecie co? Tu już mi się lampka zapaliła, bo nie wiem, czy nawet jest to fizycznie możliwe. Nie wiem, czy kiedykolwiek doczekamy takich czasów, żeby wentylator przy 2000 obrotów na minutę był aż tak cichy. Może się mylę, ale według mnie na ten moment jest to niemożliwe. No i tak jak mówiłem, zapaliła mi się lampka i chciałem oczywiście ten wentylator przedpremierowo otrzymać. Były duże problemy, ale pod naciskiem Liptona Piotra Szymańskiego udało się dotrzeć wreszcie do AlphaCoola, odezwali się do mnie i dostałem właśnie 2 sztuki takiego wentylatora. I to nie jest materiał sponsorowany, to znaczy nie dostałem za niego żadnych pieniędzy, dostałem tylko i wyłącznie wentylatory na potrzeby wykonania testów i one po prostu u mnie zostają. Zrobiłem pierwsze testy i już teraz mogę Wam powiedzieć, że ludzie po prostu zostali wprowadzeni w błąd, ponieważ wentylator wypada fatalnie. Wentylator wypada fatalnie pod względem wydajności, ale zanim do tego przejdziemy, to zapraszam Was na krótkie omówienie zawartości opakowania oraz budowy samego wentylatora. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o zawartość opakowania, to AlphaCool zadbał tu o każdego użytkownika. Znajdziemy tutaj 3 rodzaje długich śrub typu M3, M4 oraz UNC632, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z instalacją tego wentylatora na każdej chłodnicy. Znajdziemy także 4 nakrętki do montażu w obudowie, do którego zaraz przejdziemy. Nie zabrakło także przedłużacza 4-pin PWM o długości 50 cm oraz, co ciekawe, ściereczki do wycierania wentylatora. W opakowaniu znajdziemy również sam wentylator i teraz się nim oczywiście zajmiemy. Główną koncepcją Apexa Stealth jest zastosowanie metalowej ramy wykonanej z mosiądzu. Dodatkowo producent chwali się tutaj, że rama jest całkowicie odizolowana od biernika, od silnika oraz od łożyska. Dzięki temu mamy tutaj uzyskać niższy poziom hałasu. I tak, jeśli chodzi o łopatki, mogłoby się wydawać, że powinny one być metalowe, tak jak nazwa wentylatora wskazuje, aczkolwiek nie, metalowa jest tutaj tylko rama. Łopatki są standardowe, plastikowe, mamy ich 9 oraz są one połączone. W taki sam sposób jak na przykład Cooler Master Mobius, Arctic P12 Max, ARGB czy Noise Blocker E-Loop. I ogólnie stosuje się coś takiego, żeby wyeliminować pewne takie nieprzyjemne rzeczy jak wibracje łopatek, które występują przy wyższych obrotach oraz turbulencje, które występują na ich końcach. Także jak zastosujemy taką ramę, to oczywiście nam znika, dzięki temu też redukujemy te szczyty tonalne i wentylator w efekcie powinien być przyjemniejszy po prostu dla naszego ucha. Jeśli chodzi o zastosowanie takiej ramy połączonych łopatek, niesie to za sobą też pewne konsekwencje. Jest to tak naprawdę budżetowy sposób na wyeliminowanie pewnych bolączek wentylatorów. Noctua tutaj trochę w sposób inny do tego podchodzi, wypada to lepiej. Po prostu stosuje lepszy materiał, polimery ciekłokrystaliczne, ale jeśli chodzi o taki wentylator, no to zauważcie, że sama średnica tego wirnika jest mniejsza i przez to ten przepływ powietrza będzie mniejszy. Dodatkowo pomiędzy samym tym wirnikiem a ramą wentylatora powstaje pusta przestrzeń, w której nic się nie dzieje i w takim przypadku przy zastosowaniach przy wyższej impedancji, czyli chłodnice, grubsze chłodnice, to powietrze może tędy uciekać. I teraz tak, poczytałem trochę na temat tego wentylatora na stronie AlphaCoola i tutaj jeszcze chwalą się, że na krawędziach mamy tutaj takie nacięcia. Pierwszy raz widzę coś takiego w wentylatorach, ale nie jest to dokładnie wytłumaczone, o co chodzi. Generalnie ma to separować, ale nie wiadomo co.
I według mnie, tak na logikę i jak ja to rozumiem, część powietrza, która powinna spływać po łopatce, zatrzymuje się tutaj na krawędzi i zapewne tworzy taką mikrowarstwę turbulentną, która uszczelnia tą martwą strefę, o której wspominałem. Także tak to wygląda według mnie. Niestety takiego precyzyjnego wytłumaczenia, w jaki sposób to działa, niestety nie ma. Warto tu jeszcze wspomnieć o zastosowanym silniku, bo mamy tutaj motor 6-polowy i Alpha Cool się nim chwali, aczkolwiek takie konstrukcje widzieliśmy już w Silent Wingsach od Be Quiet, także według mnie nie jest to nic nowego. Jeśli chodzi o łożysko, mamy tutaj łożysko typu hydrodynamicznego i niech nazwa Was nie zmyli, jest to praktycznie tożsame z łożyskiem FDB, czyli wykorzystujemy ciśnienie wytwarzane przez obracający się wał do wytworzenia cienkiej warstwy oleju, czyli smarowania. Dzięki temu wentylator po prostu nie dotyka wału, który się obraca, nie dotyka innych elementów w łożysku. Dzięki temu praca jest cichsza, aczkolwiek w tym wentylatorze niestety, no zobaczycie to na nagraniach, łożysko lub silnik jest słyszalne. Nie jestem do końca pewny, wydaje mi się, że to jest łożysko. Może osoby, które lepiej się na tym znają i usłyszą ten dźwięk na niższych prędkościach, będą w stanie napisać, co to dokładnie jest. Ale fakt jest taki, że coś słychać i nie jest to przyjemne. Także tak to wygląda. Jeszcze miałem wspomnieć o mocowaniu tego wentylatora w obudowie. No i z uwagi na to, że rama jest metalowa, nie możemy zastosować takich zwykłych śrub do obudowy, bo one się po prostu nie nagwintują tak jak na plastik, więc musimy użyć długich śrub i od drugiej strony przykręcamy nakrętki. W taki sposób to wygląda i według mnie rozwiązano to w sposób dobry. Jeszcze fajny patent, jeśli chodzi o łączenie wentylatorów, to znaczy samo łączenie jest szeregowe i to już coraz częściej spotykamy w wentylatorach, ale tutaj mamy rogi takie jakby niepełne i mamy tutaj otwory, w których możemy sobie te końcówki, te przewody ukryć. Bardzo fajnie, nie będzie nic nam odstawało, więc tutaj na pewno duży plus. No i teraz to chyba wszystko i możemy przejść do testów. Rozpoczynamy testy od mojej starej platformy testowej, wykorzystanej wcześniej przy obszernym teście wentylatorów 120 mm. Platforma ta opiera się na standardowym układzie chłodzenia cieczą z chłodnicą EKWB P120M. Przy normalizacji na 35 dB Alpha Cool Apex prezentuje niezwykle słabą wydajność, nie zbliżając się nawet w najmniejszym stopniu do Noctuły, a wręcz przeciwnie. Warto zwrócić uwagę na stosunkowo niskie obroty w porównaniu do Noctuły, Fluctusa czy Silent Wings Pro 4. Sytuacja nie zmienia się znacząco przy 39 dB, nadal wydajność pozostaje bardzo niska. Na maksymalnych obrotach, w przypadku mojej wersji jest to 2000 RPM, wydajność plasuje się pomiędzy Lightwingsem a Endorphi Stratusem, przy jednocześnie dość wysokim poziomie hałasu. W konfiguracji pól przy normalizacji na 35 dB sytuacja wydaje się minimalnie lepsza, ale nadal nie ma tutaj co mówić o żadnej rewolucji, wyniki nie zachwycają. Zwiększenie poziomu głośności do 39 dB sprawia, że Apex oferuje wydajność na poziomie znacznie tańszych wentylatorów. Przechodzimy teraz do pomiarów na nowej platformie testowej, wykorzystującej tunel aerodynamiczny oraz anemometr do określania wydajności wentylatorów. Na chwilę obecną skupimy się na wydajności na chłodnicach. Inne przeszkody pojawią się w późniejszym terminie, gdyż wymagają one jeszcze dopracowania. Warto zaznaczyć, że korzystam z innego, bardziej precyzyjnego decybelomierza, który regularnie jest kalibrowany, aby zapewnić spójne wyniki. Pomiar głośności jest przeprowadzany od boku wentylatora, a nie bezpośrednio z przodu, co moim zdaniem lepiej odzwierciedla rzeczywiste warunki użytkowania. Obroty wentylatora są stale kontrolowane za pomocą tachometru laserowego. Rozpoczynamy od standardowej chłodnicy używanej w układach AIO i tutaj posłużyłem się chłodzeniem Be Quiet Silent Loop 2 120. Omówię jeszcze krótko wykres. Oś pozioma reprezentuje różne poziomy głośności od 31 do 42 dB, a oś pionowa prędkość powietrza zarejestrowaną przez anemometr. Im wyższa wartość, tym wentylator jest wydajniejszy. Alpha Cool Apex wypada tutaj najgorzej spośród wszystkich testowanych wentylatorów, przegrywając nawet z Arcticiem P12 za 25 zł. To co zwraca uwagę to przewaga wentylatora A12X25 nad Fantexem T30, co jest szczególnym przypadkiem na tak cienkiej chłodnicy. Następnie przechodzimy do slimowej chłodnicy do Custom LC o grubości 3 cm z FPI na poziomie 20. Jeśli chodzi o wydajność Apexa, to tutaj sytuacja niewiele się zmienia, nadal przegrywamy z Arcticiem P12. Jeśli natomiast chodzi o
Fantexa T30, no to widzimy już zdecydowaną przewagę nad wentylatorem Noctuły. Kolejne dwie chłodnice to typowe średniaki o grubości 45 mm w przypadku Alpha Coola oraz 44 w przypadku EK. Grubość jest tutaj podobna, lecz różnią się one konstrukcją oraz zagęszczeniem finów. Wyniki kształtują się podobnie do poprzednich testów, choć można zauważyć, że Fluctus radzi sobie nieco gorzej na niższych poziomach głośności. Na koniec ocenimy, jak wentylatory radzą sobie na chłodnicy o grubości 60 mm, czyli najbardziej wymagający scenariusz. Alpha Cool standardowo radzi sobie tutaj fatalnie, za to Silent Wings Pro 4 zyskuje, a Fantex T30 minimalnie traci w stosunku do Noctuły. Warto zauważyć także nieco niższą wydajność Cooler Mastera oraz Fluctusa na niższych poziomach głośności. A teraz widzicie wykres, który przedstawia prędkości obrotowe wentylatora na każdej chłodnicy przy poszczególnych poziomach hałasu. Zerknijcie sobie jeszcze na wydajność przy maksymalnych obrotach na chłodnicy EKP 120M. Kolejny test polegał na weryfikacji wyników uzyskanych na chłodnicy od Silent Loopa, przeprowadzając jednocześnie realne testy temperatury na tym chłodzeniu przy tych samych parametrach, czyli normalizacja na 35 dB. Jak widać, wyniki pokrywają się z tym, co otrzymaliśmy wykonując pomiary anemometrem. Teraz zapraszam Was na pokaz głośności na żywo, a następnie na wykresy charakterystyki częstotliwościowej wentylatorów.
Teraz zobaczycie wykres charakterystyki częstotliwościowej dla każdego wentylatora w zakresie od 20 Hz do 20 kHz w skali dBu. Wykresy te pozwalają nam określić szczyty tonalne, czyli które częstotliwości wybijają się ponad inne. Na wykresie możecie zobaczyć dwie linie. Jedna prezentuje charakterystykę częstotliwości wentylatora, a druga poziom otoczenia przy wyłączonym wentylatorze. Przy 33 dB widzimy wyraźnie szczyt w zakresie częstotliwości od 80 do 86 Hz, następnie na poziomie 180 Hz oraz w granicach 1 kHz. Po zwiększeniu głośności do 36 dB szczyt w okolicach 85 Hz znika. W przypadku Noctuły widzimy wyraźne szczyty w okolicach 25 Hz, od 200 do 215, następnie w okolicach 1 kHz oraz 1,5 kHz. Przy 36 dB dochodzą nam kolejne szczyty w częstotliwościach 340 oraz 500 Hz. Jak widzimy, Fluctus ma bardzo podobny wykres do Noctuły, czyli wyraźny skok w okolicach 20 Hz, 200 Hz, 1 kHz oraz 1,5 kHz. Podobna sytuacja jest w przypadku 36 dB. Jak spojrzymy sobie na wykres Be Quieta Silent Wings Pro 4, to możemy dostrzec niemal identyczną sytuację jak u Noctuły i Fluctusa. Cooler Master Mobius to ciekawy przypadek, bo jak z pewnością mogliście usłyszeć, słychać tam łożysko. I co ciekawe, mam dwie sztuki tego wentylatora i każda z tych sztuk po jakimś czasie zaczęła w taki sposób pracować, także niezbyt dobrze świadczy to o tym wentylatorze. Widzimy tutaj podobne szczyty tonalne w okolicach 200 Hz, ale znacznie wyższe w okolicach 1 kHz. Kolejny w kolejce jest Arctic P12, który jak słyszeliście rezonuje oraz dudni i jest to charakterystyczny dla tego wentylatora i widzimy to doskonale na wykresie przy częstotliwości 115 i 130 Hz. Na końcu został nam Phanteks T30, który ma podobne szczyty w okolicach 180 Hz, ale też wyraźne wzrosty w okolicach 1,5 kHz. Na koniec krótkie porównanie Apexa do Noctuły. Przy 36 dB widzimy, że owszem, Noctua ma wyraźnie szczyt w okolicach 250 Hz, ale zwróćcie uwagę na to, że w całym zakresie od 50 Hz do 1 kHz to Apex ma średni wyższy poziom głośności od Noctuły. No jesteśmy po testach i czas na podsumowanie i nie wiem, czy jest tutaj co podsumowywać, jeśli chodzi o samą wydajność, bo tutaj po prostu nie mam żadnych wątpliwości, że jest ona po prostu słaba. Jest ona słaba na maksymalnych obrotach, jest ona słaba na normalizacji hałasu i tutaj nie podlega to żadnej wątpliwości. No zrobiłem testy oczywiście na starej mojej platformie, tam jest inny decybelomierz, tam trochę inaczej mierzyłem głośność, ponieważ na wprost wentylatora i tam wentylator wypadł fatalnie. Następnie nowy decybelomierz kalibrowany, zupełnie inna platforma testowa i 5 chłodnic i wyniki są wręcz identyczne. Idziemy dalej. Żeby potwierdzić wyniki, które otrzymałem na anemometrze, wykonałem jeszcze realne testy po prostu na IO i wyniki się pokrywają. Ja tutaj nie mam po prostu żadnych wątpliwości, że ten wentylator wypada słabo. No i teraz zmierzam do tego, że bardziej porozmawiamy sobie o tej całej otoczce, która narosła na temat tego wentylatora, bo jest to dosyć podejrzane, jest to dziwne, jest to niepokojące to, co się stało w ostatnich tygodniach, miesiącach, jeśli chodzi o marketing tego wentylatora. I tutaj główną taką przyczyną jest test na portalu Igor's Lab, który pokazał, że ten wentylator jest jakoś niesamowicie wydajny. Tak jak wspominałem, AlphaCool rzekomo na 2000 RPM miał generować podobny poziom ciśnienia akustycznego co Noctua NF-A12X25 na 700 obrotów na minutę. No jest to wręcz niemożliwe, nie ma fizycznej możliwości, żeby coś takiego osiągnąć. No i teraz na podstawie tego testu bardzo dużo osób w ciemno, to znaczy nie w ciemno, bo na podstawie testu Igor's Lab, ale tak naprawdę w ciemno zamówili te wentylatory po 5, po 10, po 15 sztuk, ponieważ każdy portal technologiczny zaczął pisać artykuły, że tu się szykuje rewolucja w świecie wentylatorów, bo AlphaCool wydaje metalowe wentylatory. No i ludzie po prostu w to uwierzyli. Ja byłem od samego początku sceptycznie nastawiony do tego wentylatora, no i wszystko się wylało jak wentylatory
zaczęły trafiać po prostu do większej grupy osób testujących, w tym mnie. Ja od razu zauważyłem, że coś jest nie tak z moimi wynikami. Od razu napisałem do AlphaCoola i oni oczywiście tak bardzo wymijająco odpowiedzieli, że oczywiście to jest inna platforma testowa i tak dalej. Ale oni generalnie nie rozumieją, dlaczego ja testuję głośność na chłodnicy. Czyli według nich ja powinienem przetestować wentylator, znaczy głośność tego wentylatora, jeśli on pracuje z zerowym ciśnieniem powietrza, z maksymalnym przepływem powietrza bez żadnej przeszkody. To jest według mnie w ogóle bezsensowne i nie widzę żadnego zastosowania. Znaczy żaden użytkownik nie będzie użytkował wentylatora w taki sposób. Głośność wentylatora bez żadnej przeszkody jest chyba najmniej interesującym elementem, który chce widzieć użytkownik w recenzji. Tego może kompletnie nie być, bo to nie jest realny przypadek. Wentylator testujemy z filtrem przeciwkurzowym, wentylator testujemy z kratką wentylacyjną, wentylator testujemy z chłodnicą. Nie zastosujemy go w inny sposób i w taki sposób to powinno być zrobione. Tutaj też odniosę się do jednej recenzji, która pojawiła się na zagranicznym YouTubie. Jest to kanał STS. Ja naprawdę nie chcę tutaj nikogo hejtować, nie chcę wpływać też na te procedury testowe, ale tam głośność była pokazana, nagrana też bez żadnego obciążenia, to znaczy bez żadnej impedancji, bez żadnej przeszkody. No ja się spytałem pod komentarzem po prostu, czy dlaczego nie pokazał głośności, która występuje na zastosowaniu jakiejś przeszkody, w tym przypadku chłodnicy, i czy w ogóle on działał w taki sposób, że najpierw przetestował głośność bez żadnego obciążenia, a potem na tej podstawie testował wydajność na chłodnicy. Jeśli tak zrobił, to te testy kompletnie nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości i są błędne. Ja nie wiem, on po prostu nie raczył mi odpisać i tyle. Także wnioski wyciągnijcie sami. Nawet jeśli by testował samą głośność na chłodnicach i tak robił testy, to tak czy inaczej według mnie pokazywanie głośności bez żadnej przeszkody jako porównanie charakterystyki tej akustycznej jest według mnie bez sensu. No i teraz przechodzimy dalej, bo kilka dni po otrzymaniu tych pierwszych próbek recenzenckich zaczęły po prostu pojawiać się recenzje i pojawiła się recenzja na kanale właśnie tym STS, ale następnie na kanale Der Bauer, który no po prostu zrobił też realne testy na chłodnicy, które pokazały, że ten wentylator no po prostu najlepszy nie jest. No i po jakimś czasie zobaczyliśmy oświadczenie na portalu Igor's Lab i wyszło coś takiego, że po prostu te testy prawdopodobnie nie są poprawne. Igor tam napisał, że ogólnie to nie on robił te testy, tylko jego pracownik, a przypominam, że test był podpisany jako Igor Walosek. Igor Walosek był podpisany jako autor tego testu, no i dopiero po takiej dramie okazało się, że zlecił on po prostu to swojemu pracownikowi, potem tego nie weryfikował i w taki sposób trafiło to do internetu i prawdopodobnie na tym materiale, na tej recenzji AlphaCool w ogóle opierał cały swój marketing, co jest też dosyć ciekawe. Zastanawiam się, czy oni robili w ogóle swoje wewnętrzne testy. Niby tak mi pisali. Bronili tutaj oczywiście testów Igor's Laba. Jak pisałem, że inaczej mi to wychodzi. No i się okazuje, że te wykresy początkowo prezentowane na stronie AlphaCoola zaczęły po prostu znikać. Zaczęły znikać, jak się zaczęło okazywać, że te testy na Igor's Lab są po prostu błędne. W ogóle Igor tam zwolnił tego pracownika, a on chyba w AlphaCoolu potem został zatrudniony. Dalej ten Pascal się wypowiedział, że no, według mnie to jest fatalne, co on powiedział, ale on potem się tłumaczył, że on jako rewolucję myślał sposób odsprzęgania tego wentylatora, czyli izolowania, i te 2 stopnie, które tam wyszły u Der Bauera, no u mnie jest to 7 w przypadku porównania do Noctuły, ale to jest też grubsza chłodnica, trochę inna procedura testowa. Generalnie wyszło fatalnie, a on mówi, że no czego my oczekujemy, przecież to praktycznie żadna różnica i czego my ogólnie chcemy od niego. Że te 2 stopnie u Der Bauera to nic dla naszego procesora nie zrobi, ale ten wentylator jest rewolucyjny, bo ma taki sposób od sprzęgania. No i też wychodziło z tego, że ich procedury testowe są generalnie lepsze od innych.
Generalnie wyszło to mega słabo, nie wiem jak to się tam dalej potoczy. Pełny materiał z opisem jest u Derbauera i polecam, bo naprawdę nie chce mi się tego wszystkiego tutaj omawiać. Tam zostało to w bardzo dobry sposób wszystko wytłumaczone po kolei. Ja tylko robię Wam taki skrót, jak to wygląda. Czyli generalnie prawdopodobnie testy u Igor's Lab w jakiś sposób wystąpiła jakaś anomalia, coś jest nie tak. Dodatkowo nie robił tego sam Igor, tylko Pascal, czyli na zlecenie kogoś innego. Tutaj, z tego co wiem, artykuł już jest offline i zostanie ten wentylator po prostu przetestowany jeszcze raz. Także tak w skrócie wygląda to, co się stało z tym wentylatorem. No i zmierzam do tego, że właśnie przez takie błędy, niezweryfikowane swoją drogą, bo serio, jakby mi wyszło, że Alpha Cool na 2000 RPM jest tak samo głośny jak Noctuon na 700, to coś by mi się zapaliło i naprawdę przetestowałbym to w jakiś inny sposób, żeby to potwierdzić. Przez to, że taki test miał miejsce i została uruchomiona przedsprzedaż, ludzie rzucili się po prostu na te wentylatory i okazuje się, że prawdopodobnie jeśli taki wentylator zamówią, to otrzymują gorszą wydajność od tego wentylatora, który mieli aktualnie zastosowany na przykład chłodnicy Custom LC, co jest naprawdę mega przykre i ja bym od razu taki preorder po prostu anulował i tyle. A, jeszcze mi się przypomniało o tym Pascalu. On trochę porównał to do niewykorzystania mocy tego wentylatora. Porównał to chyba do jakiegoś tam 500-konnego samochodu, który jest testowany na śliskiej nawierzchni, z tego co pamiętam, i po prostu ślizga się i nie można osiągnąć pełnej mocy, i w taki sposób Derbauer przedstawiał ten wentylator. To ja się pytam, w jaki sposób osiągnąć maksymalną 500-konną wydajność tego wentylatora? Pascal, proszę, wytłumacz nam to. Jeśli chodzi o samą akustykę, no to tak jak pewnie słyszeliście oraz widzieliście na wykresie, jeśli chodzi o tą charakterystykę tonalną, dosyć dobrze to wygląda na tych wyższych prędkościach obrotowych, bo ten wykres jest dosyć płaski, nie mamy takich jakichś większych wychyleń, jeśli chodzi o częstotliwości, ale przy tych niższych, bardziej realnych scenariuszach, czyli 33-36 dB, czyli niższe prędkości obrotowe, już odzywa się po pierwsze łożysko łamane na silnik, dudnienie oraz metaliczny dźwięk, który nie jest przyjemny. I na to tutaj zwracam uwagę i generalnie nie jestem pewny, czy zastosowanie tej metalowej ramy jednak jest dobrym pomysłem, ponieważ tak na logikę, jak walniecie w metalową rurę, a walniecie w plastikową rurę czymś, no to jest różnica. Jest różnica w akustyce i tutaj plastik według mnie po prostu wygrywa. Także tu jest takie zastanowienie, czy jednak jest to dobre rozwiązanie. No te łożysko, no to terkocze sami słyszeliście, także no nie wygląda to dosyć dobrze. Jeśli chodzi jeszcze o start wentylatora, bo to jest dosyć istotne, wydaje on podczas startu bardzo niefajne, też takie łożyskowo-silnikowe terkotanie, dudnienie. No nie jest to przyjemne, jeśli ktoś zwraca na takie rzeczy uwagę, to nie będzie na pewno zadowolony. Wentylator posiada oczywiście tryb półpasywny, czyli przy 0% PWM nie będzie się wentylator obracał i startuje on od około 15% RPM. Ale co istotne, poniżej tej wartości 15% RPM wentylator dosyć dziwnie się zachowuje, ponieważ na przykład wyłącza się, załącza się, kręci się 200 obrotów na minutę, przyspiesza do 400 i wtedy jest załączany ten taki dziwny dźwięk terkotania, potem znów zwalnia do 150, znów się załącza do 300-400. No nie jest to przyjemne i sami posłuchajcie. No i co, zbliżamy już się do końca tego filmu i jeszcze wspomnę o cenie, bo chyba nie wspominałem. Wentylator kosztuje 145 zł, czyli w tej cenie kupimy Be Quieta Silent Wings Pro 4, kupimy Noctua NF-A12X25, kupimy 3 Fluctusy i tak dalej. Już o ilości Arcticów nie wspomnę, także no generalnie nie ma żadnych przesłanek, żebym mógł polecać ten wentylator i naprawdę ogromne rozczarowanie, chyba największe, jeśli chodzi o rzeczy, które testowałem na moim kanale. I to chyba wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze dajcie znać, co sądzicie o tej nowej procedurze testowej, bo wydaje mi się, że
mierzenie głośności z boku jest bardziej realne niż mierzenie na wprost. I jeśli tak sobie zobaczycie, w jaki sposób trzymacie komputer, w jaki sposób są zamontowane te chłodnice, no to myślę, że 90% przypadków jednak będziecie mieli ten wentylator z boku, ewentualnie trochę na skos, aczkolwiek na skos też o tym myślałem, ale jeśli będę potem robił badanie głośności w pulu, to niestety na skosie już będzie ten podmuch powietrza zahaczał o sonometr, a tego bym chciał uniknąć. Chciałbym też, żeby po prostu każdy tryb, czy push-pull, czy push-pull był mierzony w taki sam sposób, czyli generalnie padło na mierzenie od boku wentylatora z odległości 20 cm, tak blisko, ponieważ chcę uzyskać większą rozdzielczość, nie chcę odgłosów tła, tylko wentylator, który generuje dźwięk. Dodatkowo chciałem trochę niżej zejść z tymi obrotami na poziom 1000, 1200, 1300 RPM, żeby bardziej odpowiadało to realnym warunkom, w których ten wentylator będzie pracował. No i to chyba wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnych filmów. Na razie, cześć.